Witajcie, dziś zajmiemy się łącznikiem elastycznym. Jest to ten element zaraz znajdujący się za turbosprężarką. Tu w tym miejscu mamy przykręconą turbosprężarkę, tutaj mamy katalizator. Opowiemy sobie dzisiaj, jak to najlepiej wymienić, jak to zrobić, żeby nie trzeba było za dużo tego ustawiać, tylko po prostu wyciąć to i wspawać sobie nowy. Najlepszym sposobem, jakim jest to znaleźć jakieś płaskowniki, czy tam kątowniki, czy profile. Najlepiej jest przyspawać sobie to w tym miejscu i tutaj. Ja właśnie sobie tak zrobiłem. To jeszcze widać spawy. Najlepiej z dwóch stron. Tutaj z tej strony. Tutaj złapałem tej krawędzi i tej. Wyglądało to tak. Przyheftować to sobie lekko i wtedy spokojnie możemy to wycinać, dociąć szlifierką tak daleko jak się da, resztę brzeszczotem w tych miejscach, co nie można dojść. I wtedy mamy już ustawione położenie tego końca i tego. Nie musimy montować tego z powrotem w aucie i przymierzać i heftować na samochodzie, tylko po prostu wyciąć, wsunąć nową końcówkę, przyheftować, obspawać i mamy problem z głowy. Dużo szybciej i łatwiej to można wykonać właśnie w ten sposób. Katalizator. Można sobie przy okazji sprawdzić, jak wygląda katalizator, czy nie jest zapchany, zabrudzony, pokruszony. Ja tutaj sobie sprawdzałem drocikiem. Jak weźmiecie sobie drucik, to spokojnie przez te dziurki można go przepchnąć i zobaczyć, czy właśnie w tych miejscach, gdzie wyglądało za napchane, próbowałem przepchnąć drucik i wszystko jest ok, bo ludzie właśnie piszą, że po około 300 000 katalizator może być uszkodzony, ale jak tutaj widzę, moje Audi ma przejechane blisko 400 000 i katalizator wygląda jak nowy. Tutaj to, co się świeci, to akurat to obdrapałem tą sadę i to dlatego tak wygląda. Jak rysnę tutaj po tym, to tak wygląda. No i tak jak wam mówiłem, najlepszy sposób do robienia takich rzeczy, przyheftować sobie i mamy problem z głowy. Później obspawać.